Cześć! Konstrukcja, którą przygotowałem na dzisiaj, jest to troszeczkę bardziej nietypowa konstrukcja w porównaniu z tymi, które widzieliście wcześniej. Jest to Abus Zolid. Dokładnie jest to Abus Zolid 1000 w wersji skandynawskiej. Jak widzicie, jest tutaj zapakowany w dość nietypowy cylinder, w dość nietypowy housing. Jest to housing typowo na skandynawski rynek. Oni produkują tego typu konstrukcje i tego typu konstrukcje pasują zresztą do ich systemów drzwiowych. Bo jest to troszeczkę tutaj inne niż można powiedzieć w kontynentalnej Europie, jeśli to tak można nazwać. No jak widzicie, jest troszeczkę to inaczej wykonany abus niż te, które też mieliście okazję spotkać do tej pory. Po pierwsze, co się rzuca w oczy, to na pewno bardzo mocno paracentryczny otwór, który w tym momencie broni dostępu nam do tego po prostu do tej konstrukcji. Ogólnie ten model i modele pokrewne zresztą, ponieważ one występują też również w postaci eurocylindrów, są produkowane przez oddział Pfaffenheim Abusa. No jest to, można powiedzieć, taki chyba najbardziej precyzyjny ich oddział. Jest to firma, którą oni sobie tam kiedyś kupili i teraz korzystają, że tak powiem, z ich know-how, jak tutaj produkować całą resztę. Klucz do tej konstrukcji wygląda w ten sposób, a ja może ją sobie pozwolę na razie tutaj odłożyć, będzie prościej w uchwyt. Klucz do tej konstrukcji wygląda w ten sposób, bardzo ładnie wykonany zresztą, oczywiście opisany, że jest to Zolid i tak dalej. Jest to konstrukcja sześciopinowa, tak jak widzieliście wcześniej po housingu. Bardzo ciekawy jest cięty tutaj pierwszy pin, który jest tutaj, można powiedzieć, praktycznie półką, takim ledżem. Cała pozostała reszta idzie mocno, ostro, aż do 6 pinu do góry. Ja Wam tutaj pokażę zresztą oczywiście, że to działa. Dość mocne sprężyny, precyzja obrotu, no jest, można powiedzieć, niesamowita. No ta konstrukcja jest w ogóle dla mnie wyjątkowa z racji tego, że jest to jeden z pierwszych, można powiedzieć, cylindrów, które kupiłem, zaczynając się interesować w ogóle lockpickingiem, ponieważ jest to bardzo fajna konstrukcja, długo jej nie mogłem otworzyć, aczkolwiek warto było. Tak jak powiedziałem, widzieliście wcześniej, jest to 6 pinów, 6-pinowiec, dość dobrze zabezpieczony tutaj antywierceniowo, dość ciekawa konstrukcja tutaj jest, którą macie tutaj możliwość obejrzenia z tyłu, ponieważ skandynawskie cylindry dzielą się na tak zwane przednie i tylnie. Jeżeli chodzi o sam zamek, jest powiedzmy zawieszony tutaj. Ten cylinder jest cylindrem przednim zewnętrznym. Podobny cylinder, tylko z otworami, z wycięciami na te śruby montażowe, do których są tutaj otwory, macie od środka. Z tyłu jest tak zwana część ogonowa, tak zwany tailpiece. Nie wiem, czy to będzie widać, trochę wyostrzyło tutaj, przykręcony śrubami typu Torx. To nam trzyma tutaj w tym momencie całość tego rdzenia w środku. No i wygląda to mniej więcej w ten sposób. One są wszystkie mniej więcej podobnie wykonane, różnią się oczywiście, mam na myśli cylindry typu skandynawskiego, rodzajem zabezpieczeń, które są stosowane po prostu w tego typu konstrukcjach. No nie przedłużając, przejdźmy sobie do narzędzi, którym się będziemy oczywiście posiłkować. Moki Workshop, napinacz górny, grubość 0,8 mm. Będziemy go stosować oczywiście z góry naszego QA w ten sposób, ponieważ jest to, chyba mi się wydaje, akurat przy tej konstrukcji najlepszym rozwiązaniem. 2 haczyki, będę się starał używać 2. Standard, ten wyższy u góry, ten na dole to jest deep hook, a standard hook i deep hook oczywiście od Mokiego, obydwa w spear poincie, obydwa o grubości 0,5 mm. Teraz zaczniemy spróbuję sobie od głębszego, zobaczymy, czy się uda od razu. Zaczniemy od jedynki, napięcie średnie, raczej bym powiedział z lekką tendencją do lżejszego. Naciskam naszą jedyneczkę, ładnie kliknęła. Delikatnie było. Zobaczymy naszą dwójeczkę. Dwójeczka nic, więc chyba jeszcze jedynki nie docisnąłem. Dobra, zobaczmy. Dobra, chyba jedynka jest ok. Teraz dwójka binduje. Dwójka ładnie kliknęła. Trójeczka nic. 4, 5 i 6 też nic, więc wracam do jedynki. Jedynka zdecydowanie binduje.
Zobaczmy. O, teraz było bardzo ładne kliknięcie z bardzo ładnym, naprawdę wzorcowym ruchem rdzenia. Dwójeczka, ładne kliknięcie z wzorcowym ruchem rdzenia wręcz. Trójeczka teraz coś chce powiedzieć, tak? Dobra. Delikatny ruch, 4, 5, 6, nic. Dobra, wracam do 1. 1 znowu kliknęło ładnie. 2 nie wykazuje chęci. 3 opadło na pewno. O, jesteśmy w głębokim falsecie, nie wiem czy widzieliście. Więc to była trójeczka, która nas lekko tutaj trzymała. 4, 5 i 6, zobaczmy. 6 nas trzyma tutaj. O, ładnie kliknęło. Nawet 2 razy kliknęło bardzo ładnie. 1 nic, wróćmy do początku, 2 nic, 3 nic, 4, czyżby 4 coś chciało powiedzieć? Tak, 4 by coś chciało chyba powiedzieć teraz, zdecydowanie. Ale chyba nie jednak, zobaczmy, 1, 2 nie, 3 nie, 4, no to 4 jest bardzo ciasne tam z tyłu. Nie, to był ześlizgnięty pik. O, teraz binduje zdecydowanie. Dobra, teraz 4 wskoczyło. I 6 nie. Wróćmy zatem do początku. Jedyneczka, czyżby nasza jedyneczka. Ja sobie pozwolę przejść jednak do krótszego. On jest trochę wygodniejszy. Tutaj w początkowej obsłudze. O, jest ładne kliknięcie na 1 z ładnym ruchem rdzenia. Zobaczmy naszą dwójkę. Tak, dwójka też ładnie kliknęła. Zobaczmy nasze 3. Też bardzo ładne kliknięcie, delikatne, aczkolwiek generalnie na pewno jesteśmy w falsecie. Dlatego przejdźmy do głębszego haczyka, jeżeli chodzi o te pozostałe piny z tyłu. Mam wrażenie, że będzie na pewno potrzebny. Dwójka jest ustawiona. Trójka jest ustawiona. Jeszcze raz sprawdzę tą dwójkę, bo ona mi się nie podoba. 2 jest, dobra, jest ustawione. 3 jest. Zobaczmy, 4. 4 również jest ustawione. Zobaczmy 5, bo ono sprawia wrażenie teraz takiego chętnego mocno. Ono chyba binduje, tak, dokładnie. O, ładnie skoczyliśmy do tyłu. Dobra, mam nadzieję, że się udało ustawić bez oversetu, ale straciliśmy nasz falset. Dlatego jeszcze raz wrócę do krótszego, bo to zdecydowanie łatwiejsza opcja będzie na początku. O, ładne kliknięcie 1. Ładne kliknięcie 2. Zobaczmy jeszcze 3. O, też by coś powiedziało. Dobra, 1 jeszcze raz. 2. Dobra, sprawdzam 3. Ono coś tutaj chce delikatnie powiedzieć. O, znowu jesteśmy w falsecie. Wręcz niebywałe. 4, 5 jest chyba ustawione. 6, zobaczmy. Przechodzimy jeszcze raz do dłuższej wersji. Haka, oczywiście. 3. 4 jest ustawione, tak? Czyżby rotowało? Nie chcę już rotować, znaczy, że jest ustawione. 5 sprawia wrażenie ustawionego. I 6 nasze
startuje chyba. Tak. O, dobra, teraz mam wrażenie, że szósteczka jest ustawiona, więc wróćmy sobie do początku, bo coś nam znowu opadło. Zobaczmy zatem jeden. Jeden lekki klik, tak, ładny. 2. Jest lekki klik, na drugi delikatny. 3. 3 jakby było lekko zacięte, dobra, okej. Tak. 4, 5, 6 na razie zostawimy. Jedynka nie. Dwójka nie. Dobra, jeszcze raz wrócimy do naszej jedynki. Ona była chyba w oversecie. Tak, 1, dobrze. Dwójka, tak, zdecydowanie. Trójka teraz chyba coś chce powiedzieć, tak. Chociaż nie wiadomo jeszcze. 1 nie, 2 nie. Nie no, 3 ewidentnie by coś chciało powiedzieć. Ups, trochę za wysoko. No nie, trójka to nie jest. 4, 5. Sześć, czyżby? Dobra, przejdźmy jednak do głębszego haczyka, bo to zdecydowanie łatwiej sprawę z tyłu. Jeszcze raz 1. 2 jest ok. 3 jest ok. 4. O, 4 jeszcze raz kliknęło. 5 nie. 6. Nie. 5. 4. Czyżby to było 4? Nie. Dobra, wróćmy jeszcze raz do początku, do tych pierwszych 3. No jest to, jak widzicie, konkretna walka tutaj z tą konstrukcją. Tutaj także nie ma tutaj miękkiej gry. 3. 3. Coś by niby chciało powiedzieć, ale to tak jakby nie mrawo. Dobra, jeszcze raz spróbujemy głębszym. No to 3 jest bardzo dziwne. Zobaczmy jeszcze 1. Jeszcze raz. Nie. 2 nie. 3 nie. 5 i nasz 6. Ładny kolega. Dobra, jeszcze raz musimy wrócić jednak, bo widzę, że nie będzie to takie proste. Jeden ładnie binduje. O, ładnie stuknęło teraz. 2 teraz bardzo ładnie binduje. Bardzo ładne stuknięcie. 3. Teraz by zdecydowanie 3 coś chciało powiedzieć. Znowu jesteśmy w naszym falsecie, więc coś z tych tylnych pinów nam w takim razie wypadło. Jeszcze nie wiem dokładnie co, ale musimy tam wrócić. 1, 2, 3 nie. 4 sprawia wrażenie ułożonego. Jeszcze raz sprawdzę. Ta. 4 jest ok. 5 nasze też powinno być ok.
idźmy więc zatem do szósteczki, zobaczmy. Ona też nie, no to jest coś dziwnego. No te piny są tak wyprofilowane i tak są naprawdę fajnie ułożone w tych komorach, że mają za zadanie się właśnie tak zacinać. Stąd ta walka. Zresztą zobaczycie to przy guttingu. Ja kiedyś miałem okazję obejrzeć, jak kolega pikował akurat taki zamek. No i po prostu no jest tam z czym walczyć w każdym razie. Zaraz będziecie to wszystko mieli ładnie przedstawione na końcu filmu. Jeszcze sprawdziłem 4, sprawdziłem 5. Jeszcze raz sprawdzę. Piątka nie. No nie wiem, właśnie coś tu się pokiełbasiło, ale zaraz do tego dojdziemy prawdopodobnie. 3 nie. O, jeszcze raz sprawdźmy nasze 4. O, no mam wrażenie, coś by jeszcze tutaj chciało powiedzieć. O, jest delikatny klik. 5 delikatny klik. 6 delikatny klik. Dobra, wracamy do początku. Jeszcze raz sobie tutaj wezmę krótszy wytrych. 1 nic. 3 4. O, delikatnie kliknęło 4. O, teraz było jeszcze jedno delikatne kliknięcie. Dobra, przejdziemy do dłuższego jeszcze raz. 1, drugi, 3 nie. 4. O, dobra, był delikatny ruch rdzenia, coś nam zaskoczyło. 5. Też nie, on jest chyba luźny nawet. O, delikatnie przy 6. 1 nie. Jeszcze raz, 2 nie. 3 nie. O, tak moi drodzy, to była 5. Tak myślałem, że to będzie ten deseń. Tak wygląda tworzenie tej konstrukcji. Oczywiście ona nie ma tutaj żadnych, też nawet pokażę blokad, jeżeli chodzi, no nawet sobie wezmę trochę płytszy, jeżeli chodzi o jej obrót całkowity. To już wam nawet pokażę tak, o, dokładnie. Muszę piny w Biblię wcisnąć. No tak wygląda jej obrót w całości. Ja sobie ją zamknę, ponieważ mamy klucz akurat do niej, także tutaj możemy sobie oczywiście działać dobrowolnie. Już sobie przejdziemy do tego guttingu. Jeżeli chodzi o otworzenie tej konstrukcji, bo na razie sobie oczywiście z uchwytem wyjedziemy. Potrzebujemy akurat tutaj śrubokrętu z końcówką Torx. Ja sobie to przygotowałem taki, mam nadzieję, że to jest ten. Oczywiście, tak, to będzie ten. O, tam jest chyba jakaś blokada w ogóle. Podejrzewam nakręcona na śrubę, bo ona dość ciężko wychodzi. A ta druga lżej. Tutaj dla odmiany. O, tak jak podejrzewałem. O, czyli są blokadki. No, tak jak wam powiedziałem, ja ogólnie staram się pikować zamki. Raczej mało je gotowałem wcześniej i... O, gdzież to jest? Spadła mi ta śruba nieszczęsna. No jest pokryta oczywiście, pokryta w tym momencie klejem antyodkręceniowym, że tak powiem. Podejrzewam, że druga też. O, no jasne. Dobra, już sobie ją wyciągnę. Dobra. No i nie chcę wyjść jednak mimo tego. O,
Jednak do końca ją trzeba wykręcić. Tak, do końca była pokryta. To się zgadza. Ściągniemy sobie tutaj naszą część ogonową, tylnią tak zwaną. To jest po prostu nasz zabierak, który jest w ten sposób montowany z tyłu akurat tych skandynawskich konstrukcji. Ja sobie go odłożę, bo on się nam tutaj też nie przyda. Klucz sobie wsadzimy do środka, bo on się nam z kolei akurat przyda. Przechylimy go sobie kapeczkę tutaj w tą stronę. Zobaczmy, który to będzie nasz... Czyżby to był ten? Tak, to chyba będzie ten. Dobrze mówię? O, idealnie. O, chyba się coś tutaj pokiełbasiło. Już mi coś wypadło. Czyżby? No tak, to niestety ta konstrukcja wymaga prawdopodobnie shimów, żeby jest tak precyzyjna, że trzeba ją zshimować, raczej mi się wydaje. Zaraz jeszcze zobaczę, może nie trzeba będzie, tylko troszeczkę za daleko ją być może przesunąłem też. Chyba nie jednak. Coś tu jest, coś tu nas tutaj, bo no, że tak pęczymy. Dobra, spróbujmy w prawo. Może to będzie ta tajna strona. Dobra, zobaczmy. Jeszcze raz. No nie, no jednak się tutaj blokujemy na czymś cały czas. Dobra, dajcie mi sekundę. Muszę prawdopodobnie wydobyć shima, nie? Ja sobie to odłożę tutaj po prostu tą konstrukcję. Poszukam tych moich nieszczęsnych blaszek, bo one gdzieś tutaj są. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić szybko. Wybaczcie, że tak powiem, tą procedurę. O, mam. Dobra, są. Spoko. Także jesteśmy, można powiedzieć, w jednym kawałku. Dobra. Tylko oczywiście najtrudniejsze jest to jest ich wydobycie ze środka. Już sekundka. Wybaczcie też te odgłosy, bo to ogólnie mój pies tutaj się, że tak powiem, przemieszcza w okolicach i wydaje takie dziwne odgłosy i pochrumkiwania, gdyż przed chwilą wsuwał dobre jedzonko. Dobra, wróćmy sobie zatem do naszej wkładki. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Dobra, tu jest dół, w tą stronę byśmy to sobie shimowali. Czyli musimy to sobie wsadzić naszego shima w dół. O. Najlepiej jakby się dało oczywiście do samego końca, ale tutaj jeszcze nie wiem, czy się to uda zrobić. Na pewno jesteśmy w tej chwili pod pinami. Dobra, więc zobaczmy tutaj tą naszą nieszczęsną opcję wypychania. O, teraz jakby lepiej to idzie. Tak, no tak jak Wam powiedziałem, konstrukcja jest bardzo precyzyjną konstrukcją, stąd tutaj w tym momencie musimy wykorzystać tą naszą nieszczęsną folikę, bo bez tego może być bardzo trudno. Tutaj zwróćcie uwagę, jak wyglądają piny. To już widać, dlaczego to było tak utrudnione. Tu mamy typowe T-piny, jeżeli chodzi o key-piny. Oprócz tego mamy bardzo, bardzo mocne temperowanie tych pinów. Ja sobie pozwolę może jakiś wskaźnik wziąć, będzie prościej. Tutaj widać, jak są ścięte ich krawędzie. Tutaj, jak widzicie, typowe typinowe można powiedzieć, zakończenia. Oprócz tego mamy dwie igły. Jeszcze tutaj w tym momencie anty oczywiście przewierceniowe i tu mamy otwory technologiczne, które służą... O, tutaj mamy jeszcze całą bramkę, nawet można powiedzieć antywierceniową, zwróćcie uwagę, od dołu widać. Ale mamy też jeszcze otwory technologiczne, które mogą służyć, akurat tutaj w tym wypadku nie ma tych pinów, ale mogą służyć do stosowania po prostu kontrol pinów i to jest tutaj akurat dość fajne. Zobaczmy te nasze piny, bo jestem aż bardzo ciekawy. Oczywiście to jest heavy temperate, można powiedzieć, czyli bardzo mocno temperowana standardowa dwójka antywierceniowa, rewelka, moim zdaniem, ja sobie tutaj wsadzam. Trójeczkę wyciągnę, bo ona jest najłatwiejsza. To jest też standardowa, bardzo mocno temperowana, aczkolwiek stalowa trójka. Tutaj mamy naszego T-pina, key-pin oczywiście z zakończeniem typu T-pin. Bardzo fajna rzecz też, jeżeli chodzi o po prostu wprowadzanie w błąd, jeżeli chodzi o pikowanie, jak widzieliście. Czwóreczka również tego typu T-pin, one są wszystkie standardowe, także tutaj samo zabezpieczenie antywierceniowe rewelka. Piątka to jest również T-pin, na key-pinie również standardowy.
Sobie postaram się wyciągnąć tą jedynkę, może się ona trochę wysunie. O, udało się. Albo i nie. O, klasycznie. No nasza jedynka, moi drodzy, wygląda w taki sposób. Jest trochę bardziej płaska w ogóle przede wszystkim niż cała pozostała pinów. Jest jeszcze dodatkowo przetłoczona. Ma to stworzyć tutaj w tym momencie prawdopodobnie zabezpieczenie antybumpingowe. Tak mi się wydaje, że to będzie to. No i tutaj, jeżeli chodzi o sam rdzeń, no i giełek to nie będziemy wyciągali. Sprawdzam tylko, czy nie mamy tutaj jakichś milingów, ale nie ma tutaj milingów, o dziwo, chociaż miałem przez moment wrażenie, że są. Sam nasz rdzeń wygląda w ten sposób. Tu mamy jeszcze te igiełki antywierceniowe, tu jak mówię macie bramkę dodatkowo też antywierceniową. No można powiedzieć, to jest tyle. Ja sobie go tutaj odłożę. I tutaj możemy sobie, chyba mam nadzieję, wysunąć naszego shima. Mam nadzieję, oczywiście się to uda zrobić delikatnie. O, dobra, shim wyskoczył. Dobra, więc przejdźmy sobie do naszego housingu i do naszej części właściwej. Jedynka nam już tu wyskoczyła. O, a ta jedynka w przeciwieństwie do Kipina, ona nie jest Kipinu, przepraszam, jest typowym stalowym standardem, równiuteńko cięty. Idealnie po prostu bym nawet powiedział, bardzo, bardzo precyzyjne mamy tutaj w tym momencie to cięcie. Idźmy dalej. Dwójeczka. Dwójeczka, o dziwo, też jest równiuteńko jak od lasera ciętym standardem. Także ją sobie też odłożymy, tu nie ma żadnych udziwnień. Trójeczkę, zobaczmy. Trójeczka, bardzo fajny, taki sam standard, również stalowy, bo one są wszystkie stalowe. O, dobra. Oho! Tu mamy coś, co jest naprawdę przemega fajną sprawą. Też stalowy pin. Jest to spool z zakończeniami typu T-pin. No, rewelka, jeżeli chodzi o po prostu gubienie się w tym momencie na linii. Jak widzieliście na Shearline przed chwileczką, to się zdarza. Dlatego one są takie trudne. Tu już czwóreczka jest, przepraszam, piąteczka jest dokładnie takim samym spoolem z zakończeniami typu T-pin. Również wszystko jest w stali. I zobaczmy sobie naszą szóstkę, tak jak podejrzewałem. Szóstka jest też tego typu spoolem, takim T-pinokształtnym. No mega, mega można powiedzieć rzecz. Jeżeli chodzi o sprężynki, już sobie je wyciągnę wszystkie. To będzie najprostsza opcja, wywalić je po prostu na łapę. One wypadły, na razie sobie housing odłożymy. Sprężynki wyglądają tak, one są wszystkie chyba miedziane, z tego co widzę. Także one są dość mocnymi sprężynami, ale na pewno są odporne na warunki atmosferyczne, bo raczej chyba mosiężne, nawet nie miedziane. Bo mieć tutaj troszeczkę, że tak powiem, z atmosferycznymi warunkami się gryzie, aczkolwiek jeżeli chodzi o mosiąc jest bardzo odporny. Zobaczmy też, co ten nasz housing ma tutaj w środku. Czy on nam zaoferował tutaj jakieś podcięcia, jakieś w środku, ale chyba nie. Nie. W środku nasz housing wygląda w ten sposób. Mamy tutaj 6 komór, żadnych dodatkowych udziwnień. Tutaj nie przewidział producent, poza dwoma igiełkami tutaj w tym momencie antywierceniowymi. Także to wygląda w ten sposób. Jeżeli chodzi natomiast o sam w tym momencie, same gatsy, które są w tym momencie zawarte w naszym modelu, w tym abusie Zolit 1000 dokładnie, wygląda to w ten sposób. Oczywiście za chwileczkę zobaczycie podsumowanie na szczegółowej fotografii. Tutaj to jest, jak wiadomo, tradycyjnie. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Jeżeli uważacie, że odcinek się Wam podobał, oczywiście subskrybujcie, oczywiście jak najbardziej lajkujcie. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do tych pytań w sekcji komentarzy. Trzymajcie się.